Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Focusa ST. Śpieszmy się kochać Focusa ST. Tak szybko odchodzi. I niestety tym razem nie chodzi mi o odejście ze świateł, tylko o nadchodzący koniec produkcji Focusa, którego produkcja ma się skończyć w 2025 roku. I nie tyczy się to tylko Focusa ST, ale całej rodziny Focusów. Sprawdźmy zatem, czy będzie za czym tęsknić. Zapraszam do testu Focusa ST. To już czwarta generacja Forda Focusa i czwarty raz, kiedy to dwie magiczne litery ST lądują na klapie Focusa. A litery ST oznaczają Sport Technologies, czyli w wolnym tłumaczeniu sportowe technologie. I tak, w pierwszej generacji nie było Forda Focusa ST, tylko był Ford Focus ST170. Dopiero kolejna, druga generacja straciła 170 z nazwy. Ale wersję ST170 spokojnie można nazwać jako początek bardzo udanej sportowej rodziny Focusa. Ja testuję czwartą generację i to po odświeżeniu, które to miało miejsce w zeszłym roku. Odświeżenie klasycznie jest delikatne, ale ma kilka moim zdaniem dużych zmian. Jedną wewnętrzną. Ale zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. To, co się pierwsze rzuca w oczy, to wściekle złośliwy zielony kolor, Mean Green, który znamy już z innych modeli Forda z rodziny ST, czyli Fiesta ST oraz Puma ST. I muszę przyznać, że taki kolor świetnie pasuje do odświeżonej foki. Poza tym Focus ST ma 19-calowe koła, większe hamulce, obniżone zawieszenie, delikatny spoiler na klapie, lekko przemodelowane zderzaki oraz dwie rury wydechowe. Naprawdę ładnie wygląda to auto. I tak, być może lekko przypomina nowego Leona albo i30, ale i tak podoba mi się. Fakt. Brakuje jakiegoś takiego mocniejszego akcentu z przodu, nieco bardziej agresywnego, ale i tak nie jest źle. I co jest ciekawe, Focus ST wciąż występuje zarówno jako hatchback, czyli taki jak testowany, a także jako kombi, co czyni go chyba jedynym przedstawicielem przednionapędowych hot hatchy na rynku, które występują w odmianie kombi. Fajnie. I w kombi w opcji klapa może być podnoszona elektrycznie, ale tylko w kombi. W hatchbacku takiej opcji niestety nie ma. A sam kufer może mieć od zaledwie 273 do już akceptowalnych 392 litrów. Skąd aż taka rozbieżność? Ano stąd, że auto może mieć na przykład koło dojazdowe i opcjonalny system audio z subwooferem w bagażniku i wtedy pojemność to tylko 273 litry. Ale z zestawem naprawczym i bez tego audio to właśnie 392 litry. Ja mam jeszcze inny zestaw, czyli mam zestaw naprawczy, ale i audio. I wtedy pojemność to 341 litrów. Niestety, po złożeniu kanapy nie mamy idealnie płaskiej podłogi, tylko uskok. Dodatkowo w kufrze znalazłem dwa haczyki na zakupy oraz mocowanie chyba do gaśnicy. Wsiadamy na tył, a nie... Czekajcie, zapomniałem powiedzieć o fajnym bajerze, jakim są te super rozkładane ochraniacze na drzwi, po to, żeby nie obić swoich, jak i innych drzwi, jakie mocno otwieramy. Super bajer, ale podobno często się to psuje. I jest to opcja, w podstawie tego nie otrzymujemy. Wsiadamy na tył. Tutaj jak widzicie, bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Niestety, nawet w odmianie ST z tyłu nie mamy nawiewów na tunelu środkowym, co jest słabe. Konkurencja to ma. Z udogodnień tu mamy podłokietnik z miejscami na napoje, złącza i gazetowniki. I przed nami widać piękny i bardzo wygodny kubełkowy fotel. W ogóle jest to ten sam fotel, co w Fieście ST, z tym, że tutaj jest on w pełni regulowany elektrycznie, a tam był manualny. Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, chociaż jak dla mnie to fotel mógł być kilka centymetrów niżej zamontowany, ale i tak nie jest źle. Źle jest za to w kabinie, bo moim zdaniem ten przeogromny telewizor zamontowany na szczycie deski rozdzielczej jest po prostu za duży. Poważnie, on ma 13,2 cala, no i jest za duży. I tutaj ciekawostka, bo to samo mówiłem w teście zwykłego Focusa po lifcie i tam zauważyłem, że na rynek niemiecki występuje wersja z mniejszym ekranem i wtedy pod ekranem są fizyczne przyciski od klimy, czyli coś, czego nie ma też w tym Focusie ST. I podobno przez braki z częściami ludzie, którzy zamawiali Focusy po liftingu w Polsce, dostają właśnie wersję z małym ekranem zamiast tego dużego. A ten mały ekran oficjalnie nie był dostępny w Polsce. Niezłe jaja, co? Ciekawe, czy z wersją ST jest tak samo, że jak ktoś zamówił, to dostał z mniejszym ekranem. W sumie to wyjdzie chyba na plus, bo naprawdę wolałbym mniejszy ekran i fizyczne przyciski od klimy.
Sam ekran działa w miarę normalnie, ale niestety czasami zdarzają mu się większe opóźnienia. Jak chociażby tutaj, przy wyborze asystentów kierowcy. Swoją drogą, Ford, jako jeden z nielicznych, a może nawet jako jedyny, pozwala na wybór tempomatu, co w Polsce jest świetne. Świetnie, bo jazda na adaptacyjnym tempomacie w Polsce jest naprawdę trudna i momentami denerwująca, bo zawsze, ale to zawsze, ktoś wjedzie w lukę między nami, a samochodem przed nami, mimo iż ta luka wcale nie jest aż tak duża. A to powoduje częste hamowanie i po prostu dyskomfort i taką jazdę rwaną. Super więc, że można to wyłączyć i włączyć na przykład zwykły tempomat. To, czego mi znowu zabrakło, to tryby jazdy i brak możliwości personalizacji własnego trybu. Zazwyczaj mamy poza standardowymi trybami tryb indywidualny, który możemy właśnie zapisać pod siebie. Czyli przykładowo wydech, otwarte klapki, zawieszenie miękkie, a reakcja na gaz zwykła. Tutaj tak się nie da i to jest moim zdaniem wada. Tak samo szkoda, że nie da się ustawić na stałe jednego motywu zegarów, tylko zawsze zmieniają się one wraz z trybem jazdy. Osobiście ten niebieski wzór średnio mi się podoba, ale trzeba przyznać, że zegary są czytelne. Szkoda też, że tak wolno się przełączają. Nie powiedziałem jeszcze nic o innych wyróżnikach we wnętrzu wersji ST, a są to kierownica, dekor przypominający karbon oraz czerwona nić, a także i gałka zmiany biegów. Oczywiście są też fotele, ale o nich już wcześniej mówiłem. Wnętrze może i ma mało akcentów, ale i tak poprawiają odbiór wnętrza. Wnętrza, które ma dobre materiały, niemal brak piano black, ale też nieco skrzypi. Co prawda, tylko podczas macania, podczas jazdy jest cisza. Pora więc w przyspieszonym tempie zerknąć na schowki i zaglądamy pod maskę. A pod maską miła niespodzianka. Miła, bo w zwykłym Focusie mam już do wyboru tylko jeden silnik, 3-cylindrowe 1.0 benzynowe turbo, a w odmianie ST jest to 4-cylindrowe 2,3 litra turbo o mocy 280 koni. To mi się podoba. Silnik jak silnik, brzmi zwyczajnie, ale wydech już naprawdę ładnie mruczy i coś tam strzela. Samochód ma aktywny wydech i w trybie sportowym zaczynają się strzały i nieco bardziej taki chropowaty dźwięk. Szkoda tylko, że czasami strzały są bardzo sztuczne, niczym walenie kijem w rynnę. Ale im bardziej auto się rozgrzeje, tym strzały stają się momentami bardziej naturalne. Tak jak mówię, momentami sztucznie i miałem też wrażenie, że czasami strzałów w ogóle nie było, ale i tak szanuję, że Focus wciąż coś brzmi. Szkoda tylko, że w kabinie mam wrażenie, jakby dźwięk był sztucznie podbijany, generowany przez głośniki lub przez jakieś inne ustrojstwo. No dobra, to pora na osiągi.
Tak jak mówiłem, mamy 280 koni, 420 Nm i napęd naprzód. Z tym, że te newtonmetry dostępne są dopiero od 3000 obrotów. Obawiałem się, że Focus będzie miał dużą turbodziurę, ale na szczęście tak nie jest i pewnie nieco nadrabia pojemnością silnika. Auto bardzo liniowo i ładnie zbiera się do przyspieszenia, a my musimy jedynie pamiętać, żeby odpowiednio zmienić bieg. Co jest naprawdę fajne, bo skrzynia jest bardzo precyzyjna. Chociaż, jak ktoś nie lubi manuala, to jedną z nowości po liftingu jest możliwość wyboru skrzyni automatycznej o 7 przełożeniach. Katalogowo pierwsza setka z manualem powinna być po 5,7 sekundy, co ja oczywiście zweryfikowałem. Niestety, mój najlepszy wynik to 6,2 sekundy, czyli o pół sekundy gorzej niż podaje producent. Dużo walczyłem z idealnym startem, zarówno z procedurą startu, jak i bez, ale ciągle moje wyniki oscylowały między 6,2 a 6,5 sekundy. Szybko, ale spodziewałem się delikatnie szybciej. Chociaż zabawa z biegami jest naprawdę świetna i bije się je z wielką przyjemnością. I co ważne, Ford pozwala na flat shifta, czyli możemy bić biegi bez puszczania gazu. Niestety, tutaj muszę zaznaczyć, że skrzynia lekko mi się popsuła podczas jazdy i zobaczcie, w tym miejscu jedna z prowadnic wypadła ze swojego mocowania. Na szczęście udało mi się to samemu naprawić, ale i tak uważam, że to nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza w sportowym aucie. Z drugiej strony nie mam pewności, że ktoś przede mną już tam nie majstrował albo po prostu źle potraktował Focusa, bo auto ma już za sobą kilka pewnie męczących testów. Poza tą wpadką ze skrzynią, to ta działa naprawdę świetnie, ale jestem też bardzo ciekawy automatu. Mam nadzieję, że kiedyś dorwę takie auto do testu. Ale i tak najlepsze w Focusie jest prowadzenie, które klasycznie dla Forda jest wspaniałe. Focus ST w serii ma mechaniczną szperę, co z idealnie zestrojonym zawieszeniem i idealnie zestrojonym układem kierowniczym daje dużo radości w zakrętach. Chociaż i tak moim zdaniem Fiesta ST, czyli mniejsza siostra Focusa, dawała tej radości więcej. Focus ST wydaje się taką właśnie większą Fiestą ST, z tym, że właśnie ten rozmiar powoduje, że Focus jest minimalnie mniej zwinny. Dodatkowo w Fieście ST maksymalny moment obrotowy był dużo niżej, stąd też jeszcze szybciej reagowała na gaz i lepiej sprawdzała się w takiej walce w miejskiej dżungli. Ale i tak, Focusem też bardzo dobrze się bawiłem. Nieco gorzej się bawiłem na stacji benzynowej, ale 280 koni musi więcej wypić. W mieście zejście poniżej 10 litrów jest praktycznie niemożliwe. Ja ciągle miałem okolice 12 litrów. Na trasie przy 140 Focus ST zużywa około 8,5 litra, a bak paliwa ma 52 litry. I tak, Focus ST, podobnie jak i zwykły Focus, nie ma zamka w baku, co moim zdaniem też jest wadą. A jeszcze wracając do właściwości jezdnych, to muszę pochwalić Focusa za trakcję, bo naprawdę nieźle klei i nie ma efektu wheel hop, czyli skaczących kół przy mocnym starcie. Minus, o którym też trzeba powiedzieć, to elektryczny ręczny. W hot hatchu wolałbym klasyczny ręczny. A jeśli kogoś interesuje przyspieszenie od 100 do 200 km na godzinę, to Focus ST po lifcie robi 15,4 sekundy. To przed podsumowaniem pora na cennik. Ale zanim go ogłoszę, to niestety ta sama uwaga, co w zwykłym Focusie czy Fieście ST. Tego auta póki co nie da się oficjalnie kupić. To znaczy, widnieje w cenniku, ale jest tam magiczna gwiazdka oznaczająca, że są to wersje dostępne tylko w zapasach magazynowych, niedostępne do produkcji. Czyli to znaczy, że jeśli dealer zamówił Focus ST wcześniej do siebie na tak zwany stok i jeszcze go nie sprzedał, to jest szansa, że możecie go kupić. Zapomnijcie jednak, że da się skonfigurować pod siebie Focusa ST, dobrać własne opcje, kolory itd. Słabo. A cennik wygląda następująco. Odmiana z manualem startuje od 159 tysięcy złotych, a z automatem od 169 tysięcy złotych. Dopłata do kombi to 5300 złotych dla każdej wersji. To teraz odpowiedź na pytanie ze wstępu.
Czy będzie za czym tęsknić, jak Ford przestanie produkować Focusa w 2025 roku? Jeszcze jak. Ford Focus ST jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym autem. Świetnie jeździ, nawet nieźle brzmi, bardzo ładnie wygląda i jest dość praktyczny. Brakuje mu co prawda chociażby trybu indywidualnego, czy ma za duży ekran, ale i tak uważam, że to bardzo fajne auto. Szkoda, że za 3 lata nie będzie już produkowany i szkoda, że w tym momencie praktycznie nie da się tego auta kupić. Co za dziwne czasy. Cześć!